W ramach ferii zimowych na Grodzisku w Sopocie w każdą niedzielę odbywały się pokazy średniowiecznego kowalstwa. Z jednego kawałka metalu dwaj kowale wykuwali precyzyjny nóż i ośnik do strugania drewna. Przez ponad godzinę obserwowałem proces wykuwania noża z dużego gwoździa. Oddajmy głos głównemu aktorowi tego ciekawego widowiska. Witam Państwa w Grodzisku w Sopocie. W naszej przepięknej kuźni będziemy wykonywać dzisiaj narzędzia, a i może jakiś nożyk się znajdzie. Zapraszamy. Często kowal kojarzy się, prawda, z młotkiem, kowadłem, jednakże prawda jest taka, że w 90% kowalstwa musimy operować tutaj tym miechem. To jest akurat miech dwukomorowy. W jednej komorze powietrze jest wtłaczane do drugiej, górnej, a opadająca tutaj belka wtłacza nam przez tuleję aż do paleniska powietrza. Tak naprawdę 90% tego, co my kujemy, to jest czekanie, aż materiał się nagrzeje. Dopiero wtedy możemy kuć. Jak zresztą samo przysłowie mówi, kuj żelazo, póki gorąco. O, tylko tyle chciałem zamarkować. O, tylko tyle chciałem zamarkować. Tutaj w palenisku, gdzie jest taki czerwony kolor, to jest granica 1000-1100 stopni. Materiał, który będzie zaczerwieniony, będzie miał około 800 stopni. Na takim materiale dopiero zaczynamy kuć. Na zimno nie kujemy, tak jak wcześniejsze przysłowie mówi. Tutaj Państwo mogą się zastanawiać, dlaczego mamy tutaj takie narzędzia, mamy tutaj taki materiał, jak chociażby pręt zbrojeniowy czy gwoździe. Prawda jest taka, że historycznym sposobem przekuwania było przekuwanie już gotowych materiałów wyrobionych. Na przykład podkowa, która rzekomo przynosi szczęście. Dlaczego ona przynosi szczęście? Ktoś, kto znalazł taką podkowę na drodze, czym prędzej ją zabierał, bo to jest bardzo dobry kawałek materiału. Wtedy czym prędzej taka osoba szła do kowala, aby mieć przekuty na przykład nóż. No tutaj, jak Państwo widzą, ten materiał ma odpowiednią temperaturę. Musimy się nieco niestety musimy się nieco śpieszyć, bo samo przekłucie nie trwa zbyt długo. Już temperatura tak naprawdę schodzi i tak naprawdę już w tym momencie troszeczkę mogę nawet powiedzieć, że ryzykuję. Ale jest jedna ważna rzecz taka, że jesteśmy w tak zwanej kuźni otwartej. Słońce nam tutaj troszeczkę nieco w tym momencie nie pomaga, bo w kuźnie powinny być praktycznie zamknięte, powinien panować wręcz półmrok. Dzięki temu kowal doskonale widzi temperaturę, która znajduje się na materiale. Ale jeśli sami tak nie istnieje, to też nie ma problemu. Tutaj już pomału będziemy rozciągać ostrze. Kowakowe. Jak Państwo widzą, są różne techniki kucia.
Kowal nie tylko kuje, że tak powiem, młotkiem mocno od góry uderzając. Są też tak zwane przesunięcia, czyli rozciągnięcia materiału tak naprawdę. Może to się wydawać, ale tak naprawdę nagrzany materiał jest plastyczny jak plastelina. Dlatego też nie ma problemu, aby go przekuwać. Dalej pojmowane ostrze. Tak, żeby był w miarę cieniutki, żeby nie trzeba było go już za bardzo dużo ostrzyć na kamieniu. Spada to i burza będzie. Z tego pręta wykuwany jest ośnik. Trzonek do siekiery obrabiany jest już współczesnym pilnikiem. Dopóki nie rzucasz mnie gorącymi ostrzami, to mi nie przeszkadza. Nie kuś. Nie kuś. Nie więcej. Pięknie. No i trochę ozdoby, żeby sobie trochę ozdobić. Trzeba to trochę skręcić. Nie za dużo, ale trochę to siły wymaga. A jeszcze może jeden obrót damy radę zrobić. I tak się już prezentuje ozdobiona rękojeść, którą trzeba będzie nieco naprostować. Bo praca kowala też się często kojarzy z czymś bardzo takim, prawda, ciężkim. Tak naprawdę czasami już niektóre uderzenia ciężkie jest tylko rozkuwanie, ale już takie prostowanie, już takie taka, jakby to powiedzieć, czysta kosmetyka, to już jest naprawdę bardzo delikatne uderzenia. Tak naprawdę młotek jest trzymany w 2-3 paluszkach, aby też nie przesadzić z tą siłą. Tutaj już w miarę go prostujemy. Oczywiście do pełnego wyprostowania teraz w czasie, kiedy już skończymy. Tak, będzie dłuższy nieco proces zamykania go. My go chcemy sobie ładnie zamknąć na ładną rękojeść.
się troszeczkę. Chcemy napestować. Niestety on nam będzie mocno skakać. O, to możemy przepestować. Tu zamykamy. Tak naprawdę jeszcze ostatnie spojrzenie, czy wszystko jest w miarę równo. Żeby, prawda, wszystko się dobrze zgrywało. Będzie on na pewno bardzo wygodny. No i ostatnia rzecz do wykonania, czyli zaostrzenie go na kamieniu. Kamień oczywiście jest oblany wodą pod odpowiednim kątem. Jedną ręką musimy go przytrzymać. I teraz oczywiście druga strona. Rękojeść noża bardzo dobrze leży w dłoni. Idealny nóż na przykład na grzybobranie.